Jelita są naszym, można powiedzieć, drugim mózgiem. Jak to powiedział Hipokrates, każda choroba zaczyna się w brzuchu, czyli właśnie w jelitach. W świetle wielu badań prowadzonych na świecie, również w Polsce takie badania były prowadzone w 2017 roku, zdecydowana większość probiotyków, symbiotyków, które są dostępne na rynku, są bardzo mało aktywne albo wręcz nieaktywne. Stan zapalny możemy bardzo dobrze wygasić, wyciszyć przez poprawę mikrobioty jelitowej. Kto powinien się suplementować, kto powinien wspierać swoje jelita? Ja bym odpowiedział pytaniem na pytanie, a kto nie powinien? Problem z dysbiozą jelitową, o której wcześniej wspomniałem, ma ponad 15% populacji w Polsce i w Europie. Kilka milionów osób w Polsce. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Gwiazdą dzisiejszego spotkania będzie nasz symbiotyk. Wyjątkowo skuteczny produkt, absolutnie na czasie, dlatego że mikroflora bakteryjna jelit jest absolutnym kluczem do zdrowia, jest taką fundamentem naszego zdrowia. I ten produkt, kiedy on powstawał, a to jest jeden z najnowszych produktów w naszej palecie produktowej Nutrivi, był tworzony w oparciu o publikacje naukowe, których analiza dała nam recepturę także skutecznego produktu. Natomiast w tym temacie na świecie bardzo dużo się dzieje. Bardzo dużo. Nie chciałbym tu używać słowa modny, dlatego że moda niesie nie tylko dobre rozwiązania, ale akurat w tym przypadku to jest bardzo dobra moda, dlatego że grupy badawcze z całego świata pracują nad analizą wpływu różnych szczepów bakterii, ale nie tylko na nasze zdrowie, w znacznie szerszym tego słowa znaczeniu niż do niedawna sądzono. I my postawiliśmy przed sobą takie zadanie, aby sprawdzić, czy nadal gramy w najwyższej lidze, czy nadal mamy do czynienia z jednym z najskuteczniejszych symbiotyków, które są dostępne na świecie. I w tym celu... Tak, dokładnie. Właśnie w tym celu ponownie usiedliśmy do setek badań, zagłębiliśmy się w to, co mówią nam najnowsze metaanalizy i właśnie dzisiaj będziemy Wam o tym opowiadać, o tym, że nadal jesteśmy w pierwszej lidze i chcemy Wam wyjaśnić działanie tego produktu i przybliżyć, o co tak naprawdę chodzi w Symbiocomplex i Tripala Booster. Powiem Wam, że analiza tych badań naukowych dała nam niesamowite, ciekawe wnioski i chcielibyśmy dzisiaj się wspólnie z Wami tymi wnioskami podzielić, bo one przekroczyły nasze oczekiwania. Zapraszamy Was do tego odcinka. Maćku, na początku chciałabym zadać Ci takie pytanie o choroby cywilizacyjne. Z czym tak naprawdę my dzisiaj, jako ludzie XXI wieku, się mierzymy? Na początku musimy odpowiedzieć na pytanie inne. Z czym kiedyś walczyliśmy? Walczyliśmy głównie z chorobami zakaźnymi, które dziesiątkowały ludzi. Aktualnie jesteśmy w stanie sobie już poradzić z tymi chorobami zakaźnymi, a walczymy z chorobami cywilizacyjnymi, takimi jak otyłość, cukrzyca typu 2, z tym związana insulinooporność, choroby sercowo-naczyniowe, takie jak zawał serca, nadciśnienie tętnicze czy zmiany miażdżycowe, a także choroby neurodegeneracyjne, takie jak Alzheimer czy Parkinson. To są aktualnie największe problemy. No i na deser mogę powiedzieć najważniejsza kwestia, czyli choroby o podłożu psychogennym, czyli przewlekły stres, czy różnego rodzaju depresje, czy nadpobudliwości neurologiczne. A powiedz mi, wobec tych wszystkich chorób, które wymieniłeś, jakie znaczenie mają nasze jelita? Czy to się jakoś wiąże? Tak, jak najbardziej. Jelita są naszym, można powiedzieć, drugim mózgiem. Jak to powiedział Hipokrates, każda choroba zaczyna się w brzuchu, czyli właśnie w jelitach. Po pierwsze, jelita mają bezpośrednie połączenie z naszym mózgiem poprzez nerw błędny. To wiąże nam bezpośrednie konsekwencje, mianowicie w jelitach wytwarzana jest serotonina w niemal 90%, czyli to jest bardzo ważny neuroprzekaźnik stymulujący nasz układ neurologiczny, przez co czujemy się lepiej i mamy od razu bezpośredni związek ze stresem, a także z chorobami neurodegeneracyjnymi. Ponadto w naszych jelitach kontrolowany jest stan zapalny całego organizmu. Jeśli mamy wysoki stan zapalny, czyli problemy jelitowe, wpływa to bezpośrednio na nadciśnienie tętnicze i zmiany miażdżycowe, bo jak wiadomo, wysoki poziom stanu zapalnego wpływa bezpośrednio na układ krążenia.
Co więcej, stan zapalny wpływa też na wszystkie choroby autoimmunologiczne, tak popularne jak niedoczynność tarczycy czy choroba Hashimoto. To jest wszystko ze sobą powiązane i prawidłowa równowaga w naszej mikrobiocie jelitowej jest to podstawa do walki z aktualnymi chorobami cywilizacyjnymi. Czyli chciałabym teraz nawiązać już tutaj do naszego produktu. On jest tak naprawdę odpowiedzią na te wszystkie choroby, które wymieniłeś. I jeżeli mógłbyś mi przybliżyć, co tak naprawdę my tutaj w środku mamy, bo mamy probiotyki, prebiotyki, też taki przeciętny człowiek czasem nie do końca może rozumieć, o co tam w ogóle chodzi, co to są za szczepy bakterii. Jakbyś mógł nam wytłumaczyć, dlaczego właśnie te i w jaki sposób one nas wspierają? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw musimy sobie postawić inne pytanie. Czym tak naprawdę jest dysbioza i eubioza? Dysbioza, czyli to jest zaburzenie w naszych jelitach, natomiast eubioza to jest idealna równowaga w naszych jelitach. Żeby najlepiej zobrazować sobie to, możemy wyobrazić sobie piękny ogród. To jest eubioza. Piękne kwiaty, roślinność, trawa. To jest miejsce, w którym chcemy żyć. To jest idealna równowaga w naszych jelitach. Natomiast dysbioza jest to ogród, który jest pełen chwastów, zniszczonej zieleni. To jest miejsce, którego nie chcemy często nawiedzać. I tutaj właśnie bakterie probiotyczne, czyli probiotyki, wpływają na to, jak nasiona w ogrodzie, które są rozsiane w naszych jelitach i pięknie mogą wyrosnąć jako niesamowita roślinność. Kolejnym aspektem są prebiotyki, czyli właśnie zawarte w produkcie inulina i fruktooligosacharydy, które są jak nawóz i nawodnienie, dzięki czemu nasze rośliny mogą pięknie wzrosnąć i zobaczyć piękne owoce, kwiaty każdego ze szczepów tych bakterii. Ostatnim aspektem będzie Triphala Booster, która jest wsparciem takim jak doskonały ogrodnik w ogrodzie, który oczyszcza, detoksykuje i można powiedzieć nadaje formę i kształt temu ogrodowi, żeby ten ogród był taki, który zapiera dech w piersiach, a to daje nam świetne zdrowie w naszym organizmie. A czy my jesteśmy w stanie o ten nasz ogród, tak jak pięknie to opowiedziałeś, zadbać bez takiego wsparcia? Wiele osób mówi, no tak, wezmę jakieś kiszonki, ogórek, rzodkiewka, to mi na pewno pomoże. Przecież tam też są te bakterie probiotyczne. I oczywiście nie można tego podważyć. Natomiast, żeby bakterie probiotyczne miały sens działania, muszą być w konkretnej ilości. Czyli musi być co najmniej 1 miliard szczepów bakterii, żeby to w ogóle miało sens. W zwykłej kiszonce mamy oczywiście te bakterie, tylko nie wiemy ile, jak dużo się ich wytworzyło, jak dużo się ich sfermentowało i dlatego mówienie, że mogę sobie zastąpić to zbilansowaną dietą jest dużym błędem. Przy problemach jelitowych, przy faktycznym wsparciu naszego organizmu potrzebujemy probiotyków w celu tak naprawdę wytworzenia prawidłowej flory bakteryjnej bądź jej odbudowania. A dlaczego w tym produkcie są właśnie te konkretne szczepy? Dlaczego zostały wybrane te? Jeżeli mógłbyś przybliżyć, o co tutaj chodzi? Skąd akurat tych 9 szczepów? Przeglądając najnowsze badania, i to jest bardzo ważne, tutaj skupiamy się szczególnie na nauce, czyli medycynie opartej na faktach. Jeśli spojrzymy na najnowsze metaanalizy i przeglądy systematyczne, jednoznacznie potwierdzają, te szczepy bakterii, które mamy zawarte w naszym symbiotyku, są udokumentowane naukowo i mają faktycznie działanie synergistyczne, wytwarzając prawidłową mikrobiotę jelitową. Maćku, powiedz proszę, co tak naprawdę wyróżnia ten produkt na tle innych podobnych produktów na rynku? Po pierwsze, to składy szczepów bakterii. Te bakterie probiotyczne mają konkretne oznaczenia i nasz produkt ma te oznaczenia. To daje nam konkretną informację, który szczep jest zastosowany. To tak jakbyśmy wzięli sobie książkę telefoniczną i wzięli pierwsze z brzegu nazwisko Jan Kowalski. No i mamy wielu Janów Kowalskich, natomiast jeśli tu mamy konkretny numer szczepu bakterii, to wiemy, który to jest konkretnie Jan Kowalski i na co wpływa, a to przy preparatach multiskładnikowych ma fundamentalne znaczenie. W Symbiokompleks mamy tutaj kapsułki dojelitowe. Czy mógłbyś wytłumaczyć, o co chodzi? Co to znaczy, że to jest kapsułka dojelitowa? To kapsułka, która dociera bezpośrednio do jelita. Wytworzona jest z takich materiałów, które przebiegają
płynnie, można powiedzieć, przez barierę żołądkową, czyli przez bardzo kwaśne środowisko i trafiają bezpośrednio do jelit. I tutaj kapsułki wyróżniają się tym, że nie dość, że są dojelitowe, to też są dodatkowo blistrowane. Bo jeśli te kapsułki byśmy schowali do zwykłego słoiczka i byłoby ich wiele, to po 2, 3, może 4 miesiącach już byśmy nie mieli bezpośrednio probiotyków, tylko byśmy już jedli samą celulozę mikrokrystaliczną, która, jak wiadomo, nie będzie korzystna dla nas przy długotrwałym stosowaniu, a probiotyków w tym preparacie już by nie było. To jest bardzo istotne tutaj, o czym mówisz, bo w świetle wielu badań prowadzonych na świecie, również w Polsce takie badania były prowadzone w 2017 roku i one pokazały, że zdecydowana większość probiotyków, symbiotyków, które są dostępne na rynku, są bardzo mało aktywne albo wręcz nieaktywne. Dlatego my tutaj chcieliśmy spełnić kilka warunków. Po pierwsze, produkujemy przynajmniej 2 razy w roku w oparciu o świeże szczepy bakterii. Po to, żeby te nasze deklarowane na produkcie 100 milionów jednostek było zachowane, bo w czasie niestety aktywność tych bakterii maleje. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dajemy naddatek tych bakterii, 30% zawsze dajemy. I to pierwszy raz w zasadzie o tym mówimy, po to, żeby na przykład gdyby ktoś kilka miesięcy później sprawdził aktywność tych bakterii, żeby te deklarowane 100 miliardów, przepraszam, nie milionów, miliardów bakterii było. No i teraz kwestia oczywiście blistrowania, ale też tej kapsułki, bo co pokazały też te badania, o których wcześniej wspominałem, one pokazały, że nawet jeśli aktywność bakterii jest w jakimś stopniu zachowana, to one trafiając na kwasy żołądkowe stają się w zdecydowanej większości nieaktywne. No, są niestety nadżerane przez nasze kwasy żołądkowe. Natomiast te kapsułki, które tu użyliśmy, one oczywiście są wielokrotnie droższe niż klasyczne, ale one dopiero rozpuszczają się przy odpowiednim pH właśnie w jelitach. I mamy oczywiście odpowiednią dokumentację, odpowiednie certyfikaty. Pokażemy jeszcze, może w drugim odcinku tego nagrania, te certyfikaty. Ale co jest bardzo istotne również, bo to nie tylko deklaracja producenta tych kapsułek, ale Maciek, postawiliśmy sobie to zadanie, żeby sprawdzić najnowsze badania naukowe, o których tyle mówiłem. I Ty też zweryfikowałeś te informacje w różnego typu badaniach. Pokażemy te badania również, te najistotniejsze. I jaką wiedzę one nam dały, jeśli chodzi o skuteczność bakterii dostarczanych właśnie w takich kapsułkach. I teraz zwrócę się do Ciebie, Maćku, ponownie. Bowiem analiza tych badań, o których tu mówimy, nie tylko tych, które dostarcza producent, ale niezależnych badań, których wiele było prowadzonych na świecie, pokazały nam też, że dostarczanie szczepów bakterii, szczególnie właśnie szczepów, w takiej otoczce, która jest rozpuszczalna dopiero w jelitach, ma szczególne znaczenie. Mógłbyś nam trochę opowiedzieć o tych badaniach w paru słowach? Podstawą każdej otoczki jest doprowadzenie konkretnych szczepów bakterii do jelita i te kapsułki, które są zastosowane w naszym produkcie, zwiększają kilkudziesiąt razy doprowadzenie bakterii probiotycznych do jelita. Jakbyśmy mieli to przełożyć na taki język potoczny, to moglibyśmy powiedzieć, że co z tego, że mamy 100% skuteczności, kiedy po przejściu przez żołądek tej skuteczności, nawet jakbyśmy mieli tam te wszystkie bakterie deklarowane przez producenta, zostaje zaledwie kilkanaście procent. Czy to się zgadza? Czy tak Tak, dokładnie, powiedzieć? to się zgadza. Niestety wszystkie badania to potwierdzają, więc możemy żyć w przekonaniach, że tak nie jest, po co kupię tańszy produkt, ten produkt nie jest dla mnie, ale jednak nauka mówi twardo, jasne, przedstawia dowody nam, że te kapsułki, które chronią nasze bakterie probiotyczne i trafiają bezpośrednio do jelit, są skuteczne, no i mamy możliwość ich namnożenia, a w konsekwencji po prostu prawidłowego działania. Maćku, chciałabym nawiązać do Twojej pracy fizjoterapeuty. Czy mikroflora jelitowa ma znaczenie w Twojej pracy? Czy pacjenci mogą później dochodzić do zdrowia, jeżeli ta równowaga jest zaburzona? Jakbyś mógł w paru słowach opowiedzieć nam, czy to jest istotne?
Jak najbardziej jest istotne, a nawet w niektórych przypadkach konieczne. Po pierwsze, przewlekły stan zapalny. Przy różnych chorobach, takich jak przewlekłe bóle odcinka lędźwiowego, czy problemy z przeciążeniami wielokrotnymi, mamy stan zapalny. Stan zapalny możemy bardzo dobrze wygasić, wyciszyć ten tak zwany pożar nasz wewnętrzny przez poprawę eubiozy, czyli po prostu mikrobioty jelitowej. To zapewnia nam wyciszenie tego stanu zapalnego, a w konsekwencji przyspieszenie regeneracji, a także poprawę parametrów tak naprawdę obniżenia poziomu bólu, czy po prostu stresu codziennego związanego z tymi dyskomfortowymi sytuacjami. To jest pierwszy punkt. Drugi punkt to jest poprawa wchłanialności najważniejszych składników odżywczych. Przykładowo, przy zaburzeniu właśnie mikrobioty jelitowej mamy problem z wchłanianiem się magnezu, który bezpośrednio wpływa na układ nerwowy, który jest bardzo ważny przy odczuwaniu bólu, a także na układ mięśniowo-szkieletowy. Bezpośrednio magnez wpływa na mięśnie i to jest fakt, to wiadomo, nie muszę tego tłumaczyć. Co więcej, w naszych jelitach syntetyzowana jest witamina B, która jest bardzo ważnym produktem w procesie metabolicznym. Bez witamin B ten proces metabolizmu w naszym organizmie będzie wydłużony, przez co rehabilitacja może się po prostu wydłużać, a niekiedy być po prostu nieskuteczna, co pokazuje szereg badań. Nawet wielu lekarzy w trakcie ostrych stanów zapalnych, czy to będzie kręgosłupa, czy konkretnych stawów, zaleca stosowanie witamin B. To jest fakt naukowo potwierdzony przez setki badań naukowych, więc jeśli symbiotyk poprawia nasze wchłanianie i produkcję witamin B, no jest to naturalna odpowiedź i produkcja tej witaminy, co działa przeciwzapalnie, a także w wielu przypadkach przeciwbólowo w naszym organizmie. Ostatnim punktem jest redukcja stresu. Przy bólu. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie idziemy na długą wędrówkę i wpada nam jakiś kamyk do buta. Nie dość, że jest to dyskomfort, to jeszcze podnosi nam poziom stresu. Nie mogę się skoncentrować, nie mogę się skupić. W naszych jelitach, tak jak już wcześniej wspomniałem, produkowana jest serotonina. Serotonina będzie wyciszała nasz układ nerwowy, co za tym idzie, ten stres związany z bólem, dyskomfortem znacznie się obniży, a przez to mamy szybsze efekty w rehabilitacji. To tak naprawdę dla kogo jest ten produkt? Kto powinien się suplementować, kto powinien wspierać swoje jelita? Ja bym odpowiedział pytaniem na pytanie, a kto nie powinien? Zacznijmy od tego, że problem z dysbiozą jelitową, o której wcześniej wspomniałem, ma ponad 15% populacji w Polsce i w Europie. Czyli to jest kilka milionów osób w Polsce. Co więcej, dysbiozę jelitową bardzo często zaburzają po pierwsze leki przeciwbólowe, takie z grupy szczególnie NLPZ-ów, czyli niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Zadajmy sobie sami pytanie, kto z nas nie wziął ibuprofenu przeciwbólowo, jak go coś bolało. One, i to badania właśnie wykazują, bezpośrednio wpływają na zaburzenie w naszych jelitach. Drugim punktem jest spożywanie alkoholu. Alkohol działa jak bardzo silny środek przeczyszczający, atakujący nasze i dobre, i złe bakterie, zaburzające totalnie naszą florę jelitową. Więc każdy, kto tak naprawdę spożywa albo spożywał alkohol, nawet jak ktoś nadużył tego alkoholu, tym bardziej będzie miał wskazanie do stosowania probiotykoterapii. Ostatnim punktem, i tu jest, ja bym powiedział, najczęstszym albo najbardziej dramatycznym punktem tego wywodu, jest przewlekłe, a nawet nie przewlekłe, co nadmiarowe stosowanie antybiotyków. Jako Polacy po prostu nadużywamy antybiotyków. To wyjawia nam oczywiście te groźne patogeny, które są w naszym organizmie, których chcemy się pozbyć, ale także wyjawia i niszczy, zabija nam bakterie probiotyczne, które są potrzebne, tak jak już wcześniej wspominałem, do pełnego zdrowia i funkcjonowania. Więc podsumowując, każdy powinien stosować probiotyki, jeśli jest dotknięty jednym z tych trzech punktów, o których wspomniałem. Czy mógłbym tu pozwolić? Bo jest jedna rzecz istotna tutaj, o której powiedziałeś, do której chciałem nawiązać. Bowiem stara szkoła medycyny mówi, no jeśli w ogóle mówi, bo czasami nie daje wręcz tego rozwiązania, czy nie mówi o tym rozwiązaniu, że stosując antybiotyki
warto stosować również probiotyki, prebiotyki czy symbiotyki, żeby odbudować tą florę bakteryjną. Ale nawet jeśli mówi, to stara szkoła mówi, wystarczy ci 10 dni. A badania, które sprawdzaliśmy, mówią dokładnie no, zupełnie co innego. 10 dni to właściwie no, można zapomnieć. To lepiej nie brać probiotyków, bo w większości one zaczynają działać dopiero po kilku tygodniach, a są sytuacje, w których potrzeba wręcz pół roku, prawda, żeby pewne szczepy się odbudowały, które na przykład mają wpływ na procesy metaboliczne. Jeśli dbamy o sylwetkę i chcemy dobrze wyglądać, no to potrzebujemy znacznie więcej czasu i symbiotyki są tutaj absolutną podstawą. Będziemy jeszcze o tym więcej mówili, nawiązywali do konkretnych badań, ale chyba wszyscy z nas chcieliby dobrze wyglądać, a no zaburzenia metaboliczne są dzisiaj absolutną normą w społeczeństwach zachodnich. Ale w ślad za tym idą oczywiście stany zapalne, idą różne problemy metaboliczne, schorzenia metaboliczne, cukrzyca typu 2, które staje się dzisiaj plagą. Ja sam no, należę do osób zagrożonych, muszę bardzo dbać o siebie, bo były momenty, gdzie no, ten cukier był znacznie powyżej normy, czy insulina była powyżej normy. Ja sobie to sam uregulowałem, stosując odpowiednie procedury, no, niemedyczne, bo medycyna tutaj troszeczkę, przynajmniej ten główny nurt medycyny jest w tyle, jeszcze, oby tak nie było w przyszłości. Z tego, co mówisz, maluje mi się tutaj taki obraz, że tak naprawdę każdy z nas musi wspierać swoje jelita, więc przejdźmy proszę do konkretów. W jaki sposób powinniśmy się suplementować? Jaki tutaj jest schemat brania Symbiokompleks i Tripala Booster? Jak badania pokazują i wiele doświadczeń klinicznych, sensownym okresem brania probiotyków powinno być 2 do 3 miesięcy. My zakładamy, że ciągłe branie probiotyków, czyli 2-miesięczna kuracja z przerwą 2-tygodniową jest optymalna. To daje nam możliwość prawidłowej kolonizacji, namnożenia się tych bakterii probiotycznych w jelitach, przez co one już mogą zacząć pracować, a przerwa, czyli ten okres taki, można powiedzieć off, daje nam możliwość zaadaptowania się naszego organizmu do nowych warunków, do nowej mikrobioty jelitowej, a co jest ważne, braku uzależnienia od zewnętrznych przyjmowania probiotyków w celu naturalnego naszego namnażania się probiotyków w jelitach. Czyli tak naprawdę w tym schemacie, który przedstawiłeś, powinniśmy się suplementować przez cały rok. Tak, przez cały rok, bądź do momentu ustąpienia objawów. Co jest ważne, jeśli mamy faktycznie chorobę stwierdzoną, bądź objawy są bardzo nasilone, powinniśmy zawsze skonsultować się z lekarzem bądź dietetykiem klinicznym w celu ustalenia odpowiedniej strategii suplementacji. Maćku, czy mógłbyś tak nam podsumować takie 3 najważniejsze fakty, dlaczego warto zaufać właśnie tej formule? Po pierwsze, przebadane szczepy probiotyczne. Każdy z szczepów jest udowodniony i udokumentowany naukowo, że ma faktycznie prawidłowe prozdrowotne działanie. Po drugie, kapsułki dojelitowe. Wiele produktów konkurencyjnych nie stosuje tych kapsułek, co wyróżnia też je na rynku, docierając bezpośrednio do miejsca, w którym mają zadziałać. I ostatni punkt to połączenie z Tripalą. Jest to unikalne połączenie na rynku, bez konkurencji tak naprawdę. Działa przeciwzapalnie, antyoksydacyjnie, a także detoksykująco, co diametralnie zmienia naszą przyswajalność probiotyków, a także przyspiesza cały proces wychodzenia na prawidłowe funkcjonowanie do zdrowia. Właśnie, na początku powiedzieliśmy, że jest to produkt bardzo skuteczny, ale też unikalny. No i analiza, research pokazał nam, i to research wielomiesięczny, bo przewertowałeś setki badań i koncentrowałeś się na najnowszych badaniach naukowych. Te były najistotniejsze dla nas, nie te badania sprzed kilku lat, dlatego że wiedza tutaj idzie znacząco dalej. Dzisiaj ze względu na modę, ale też właśnie na doświadczenia, które pokazują nam, że właściwa, zdrowa mikroflora bakteryjna jest absolutnie fundamentalna, jeśli chodzi o jakość naszego zdrowia. Dlatego też bardzo dużo badań na świecie jest prowadzonych. I
analiza tych badań pokazała nam, że nadal mamy do czynienia z produktem turboskutecznym, co nas bardzo ucieszyło. Więcej na temat konkretnych badań naukowych w świetle też konkretnych rozwiązań, jakie tutaj mamy, z jakimi mamy do czynienia w następnym odcinku. Dzisiaj Wam bardzo serdecznie podziękujemy. Dzięki Karolina, Dziękuję. dzięki, że byliście z nami, dzięki Maciek. Do zobaczenia w kolejnym Do odcinku. zobaczenia.